na 2 nogach i 4 kołach. Robimy podróże. Docieramy na ostatnią wyspę podczas naszej karaibskiej przygody. Podczas rejsu po Małych Antylach śladami Krzysztofa Kolumba. I to także wyspa, którą Krzysztof Kolumb odkrył podczas swojej ostatniej wyprawy w 1502 roku. A naszym portem, do którego dopłynęliśmy, jest Fort de France. Fort de France, które głównie słynie z tego, że ma przepiękną nadmorską promenadę wzdłuż morza, przy którym sumują jachty, żaglówki i niewielkie łodzie motorowe, ponieważ ten główny port jest nieco dalej od centrum miasta. Tą promenadą można także dojść do miejsca, od którego się tak naprawdę Fort de France zaczęło. Port Louis, znajdujący się za moimi plecami i górujący nad miejską plażą, to właśnie to miejsce, od którego rozpoczęto tworzenie tego miasta. Był on pierwszą konstrukcją, która powstała, a dalej miasto zaczęło się rozwijać. Miasto, które od XVII wieku jest w rękach francuskich nieprzerwalnie. Stąd też nic dziwnego, że mówisz tu po francusku i nadal jest to francuskie terytorium. W Fort de France urodziła się żona Napoleona Bonaparte, Józefina. Jej pomnik, znajdujący się w pobliskim parku, znajdującym się praktycznie w samym centrum miasta parku, został zniszczony, a to z powodu tego, że Józefina po cichu, a nawet nie po cichu, wspierała niewolnictwo i z racji na to odcięto głowę pomnikowi, a cały pomalowano czerwoną farbą. Jeżeli chodzi o dostosowanie Fort de France do osób poruszających się na wózku, to jest tu naprawdę nieźle w porównaniu do reszty wysp karaibskich, bo chodniki są równe, są wypłaszczenia, przynajmniej te centrum miasta, po którym my się poruszamy, jak najbardziej ok. Niestety czasami na drodze wyrastają takie barierki, które można obrócić i przejść przez nie bardzo łatwo, ale przejechać na wózku się nie da, więc nie mam pojęcia, jak dostać się na wózku do parku. No i mimo tego, że te centrum takie nabrzeżne, przymorskie jest fajnie dostosowane, to dalej trzeba po ulicy, czyli standardowo. Robimy podróże. Takie miasteczko do wlecenia w godzinkę, a nagrywam to w jednym z symboli Francji, można byłoby tak powiedzieć, w sklepie Carrefour. Nie wiem, jak to dokładnie się po francusku wymawia. Taki się tutaj znajduje, oczywiście, jesteśmy na terytorium Francji.
Więc Fort de France do oblecenia w kilka chwil. Lepiej zajść w te boczne uliczki, bo tam się robi bardziej kolorowo i bardziej klimatycznie. Słońce powoli zachodzi i nasza wizyta na Martynice w Fort de France też powoli się kończy. Kolumb odkrył tą wyspę jako ostatnią podczas swojej ostatniej wyprawy. Już wtedy żył w pewnej niesławie, nie był już tak popularny. Swojego życia dokonał w Valladolid w Meksyku. No i tak to czasami bywa, a nawet bardzo często wielcy ludzie, wielcy odkrywcy umierają samotnie. Wyspy Karaibskie? Fajne miejsce. Piękne te wyspy są. Niestety dla nas były dostępne tylko miasta, które, no jak to miasta, stolice. Ciężkie, zatłoczone, pełne samochodów. Gdybyśmy tylko mogli ruszyć w głąb tych wysp, zapewne mielibyśmy dużo lepsze odczucia. Ale i tak nam się podobało, bo odkrycie wszystkich tych wysp Małych Antylii na raz to naprawdę fajna wycieczka. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Po porannym śniadanku wyszliśmy ze statku i tak zakończyliśmy naszą 24-dniową przygodę. Podróżowaliśmy z Genui aż do Fort de France na Martynice. Przepłynęliśmy morza, przepłynęliśmy ocean. To był cudowny czas spędzony nie tylko na wodzie. A jak oceniamy tą podróż? No porównania z innymi liniami nie mamy, więc tutaj nie będziemy porównywać. Nam się bardzo podobało, naprawdę była to świetna przygoda. Obsługa na tym statku jest wyjątkowa. Dostosowanie tego statku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami naprawdę bardzo dobre. Jedyne do czego moglibyśmy się przyczepić to trochę monotonne jedzenie w bufetach i barach. Ale jeżeli popłynęlibyście na krótszy rejs, nie zdążylibyście tego zauważyć. Wielkie dzięki, że byliście z nami i już teraz zapraszamy na nasze kolejne filmy. Do zobaczenia!